Roztwór drożdżowy jako stymulator wzrostu i wzmacniacz odporności roślin. Właściwości drożdży. Ten roztwór może przygotować każdy ogrodnik w domu. Jego głównym składnikiem są drożdże zwykłe lub piekarnicze, które są doskonałym stymulatorem wzrostu i zwiększają odporność roślin na niekorzystne czynniki. Drożdże zawierają przydatne dla roślin grzyby, które wnikają do gleby, aktywują w niej pożyteczne mikroorganizmy, które hamują rozwój i rozmnażanie patogenów. Po zastosowaniu drożdży rośliny uzyskują długotrwałą ochronę przed różnego rodzaju grzybami chorobotwórczymi. Ponadto drożdże są bogate w makro i mikroelementy, aminokwasy, organiczne żelazo i witaminy z grupy B. Jak je przygotować? Do dokarmiania wszystkich sadzonek wystarczy tylko litrowy słoik gotowego roztworu, do przygotowania którego potrzebna będzie woda, szczypta cukru i drożdży. Do słoika musimy pokruszyć 30 g drożdży, dodać do nich 1 płaską łyżkę cukru, zalać sporą ilością odstałej wody o temperaturze około 30 stopni Celsjusza i dodać ten cukier. Całość dokładnie wymieszać. Następnie dolać do słoika ciepłą wodę, tak aby pozostawić od góry kilka centymetrów, ponieważ nie należy wlewać wody do samej góry, w przeciwnym razie ciecz wyleje się podczas fermentacji. Słoik delikatnie musimy zakręcić, należy pozostawić szczelinę, aby gaz mógł się wydostać i trzymamy w temperaturze 25-28 stopni Celsjusza przez 2 do 3 dni. Jak tylko zakończy się silna fermentacja, nasz roztwór będzie gotowy. Rozcieńczamy 50 ml zacieru w 2 litrach ciepłej wody i dokarmiamy nasze sadzonki raz lub 2 razy w ciągu całego okresu rozsady. Szczególnie przydatne jest wykonanie tego zabiegu 1 do 2 tygodni po pikowaniu lub posadzeniu do gruntu, ponieważ z reguły podczas tego procesu korzenie rośliny są naruszone, a drożdże pomogą przyspieszyć ich wzrost. Chcę jednak zauważyć, że drożdżowy stymulator wzrostu będzie skuteczny tylko w temperaturze gleby powyżej 20 stopni Celsjusza. W niższej drożdże tracą swoje właściwości. Innym szczegółem jest informacja, że drożdże w glebie wchłaniają potas i aby zrekompensować jego utratę, po nawożeniu drożdżami po pewnym czasie musimy dodać do gleby ekstrakt z popiołu drzewnego lub po prostu suchym popiołem posypać pod roślinami. Odżywianie starszych roślin. Tym płynem drożdżowym możemy również nawozić rośliny już posadzone w gruncie, jednak w tym przypadku potrzebne będzie jego większe stężenie. Przygotujemy je w słoiku 3-litrowym. Musimy rozpuścić 100 g drożdży i 100 g cukru w 3 litrach wody, a następnie rozcieńczyć 1 szklankę sfermentowanego płynu drożdżowego w 10 litrach wody i wlewamy 1 litr pod każdą roślinę. Płyn drożdżowy jest naprawdę skuteczny. Nie tylko sprzyja szybkiemu wzrostowi korzeni, ale także kilkukrotnie zwiększa ich liczbę, co pozytywnie wpływa na wzrost zielonej masy roślin. Mam nadzieję, że podane przeze mnie informacje będą dla Państwa przydatne. Życzę mocnych, zdrowych sadzonek oraz bogatych zbiorów.